Dzień dobry, cześć! Dzisiaj Wam pokażę mój dzień jako modelki mieszkającej w Istambule. Właśnie jestem w drodze na casting. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, ile jest dziewczyn i jaka tak naprawdę w Istambule jest konkurencja. Jest godzina za 10:09. Ja tak rano nie jem śniadania, więc zrobiłam sobie owsiankę, ale przyszłam jeszcze do sklepu kupić sobie białko i shake. Wziąłam jeszcze sobie wodę mineralną. No i mam Suve Juxek Protein, czyli wodę i shake białkowy. Teraz czekam w wyznaczonym miejscu na swojego kierowcę, który zabiera mnie i inne modelki na castingi. Korzystając z okazji, że przyszłam jak zwykle troszeczkę za wcześnie, a kierowcy jeszcze nie ma, no to opowiem Wam, jaka tutaj jest pogoda. Otóż dzisiaj jest 31 stopni Celsjusza, nie ma słońca, ale za to jest tak duszno, że czuję się, jakbym była po prostu na Bali w porze deszczowej. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, ale z drugiej strony nie ma co narzekać, ponieważ czasami latem tutaj jest taki żar z nieba, że temperatura w cieniu sięga 35-36 stopni Celsjusza. Akurat dzisiaj nie ma zbytniego wiatru, więc czuć jeszcze bardziej, jakby było gorąco. Natomiast przez ostatnie dni była taka dosyć wichura, co mi akurat odpowiadało, bo jak jest tak gorąco, to lubię, jak wieje jakiś wiatr. No ale dzisiaj po prostu jest gorąco, jest duszno. Taka pogoda, jakby za chwilkę miał spaść deszcz, mimo że deszczu na dzisiaj nie zapowiadają. Czekamy właśnie na klientkę w jej biurze. Zobaczcie, jakie jest wielkie. Osoby, które widzicie za mną, to są modele i modelki z mojej agencji. Nie wszystkie, ponieważ część z nich dzisiaj jest w pracy. Tym razem mieliśmy castingi do US Polo Assassin. Tak w ogóle wygląda moja kompozytka. Są to zdjęcia, które otrzymuje klient w formie takiej właśnie kompozytki. Tutaj jest moje zdjęcie główne. Mam dwa warianty takiej kompozytki, albo właśnie takie, albo typowy portret. Jeden zostawiłam klientowi, aby mógł ewentualną decyzją skontaktować się z agencją, która jest podana w górze tej kompozytki. Na dole są moje wymiary, co jest szczególnie istotne, ponieważ klienci mają określony rozmiar swoich ubrań i właśnie na takich ubraniach będzie później praca. Dzisiaj miałam już 3 castingi, teraz będę jechać na ostatni, natomiast muszę poczekać na resztę ekipy. Jest nas dzisiaj 14 osób. Każdy na tym castingu miał do przymierzenia 2 rodzaje odzieży, więc myślę, że jeszcze troszeczkę to zajmie. A ja idę do samochodu i wypiję sobie mojego szejka proteinowego. Co jest najgorsze w pracy modelki, to przede wszystkim oczekiwanie. Naprawdę w ciągu dnia czeka się kilka godzin i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy zacznie się kolejny projekt, kolejna praca, czy nawet kiedy pojedzie się na następny casting. Sporo osób uważa, że modelki zarabiają krocie, że modelki mają mnóstwo kasy na koncie, natomiast jest to bardzo zależne indywidualnie. Są modelki, które faktycznie dostają fajne prace, fajne kampanie, za które płaci się kilka tysięcy dolarów. Natomiast większość modelek, które są na kontraktach, ma oczywiście pracę, ale one mają również swoje długi. To nie jest tak, że agencja zaprasza modelkę, powiedzmy, do Stambułu i ona zarabia z każdą swoją pracą. Najpierw taka modelka musi spłacić swój dług. Czyli przelot, mieszkanie, co swoją drogą jest tak zawyżoną kwotą, że po prostu szok, ale o tym opowiem Wam później. Kolejne, musi zapłacić za swoje kieszonkowe. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale faktycznie modelki dostają kieszonkowe. Zazwyczaj jest to jakoś $50 na tydzień i one, pomimo że to dostają jako kieszonkowe od agencji, to z każdą pracą
agencja pobiera wynagrodzenie z jej wynagrodzenia. Rozumiecie, o co chodzi? Następnie musi zapłacić za kierowcę, który będzie ją wozić na casting i do pracy. Koszt kierowcy jest bardzo różny. Niektóre agencje nie pobierają za to pieniędzy. Jest to po prostu wliczone jakby w koszt apartamentu, powiedzmy, który zazwyczaj wynosi około $600 miesięcznie. Natomiast w agencji, w której ja jestem, koszt kierowcy wynosi $450. Słuchajcie, ja o tym nie wiedziałam wcześniej. Dopiero się dowiedziałam po 2 tygodniach pracy tutaj. I jak ja to usłyszałam, to po prostu złapała mi się za głowę, ponieważ ja nie mieszkam w mieszkaniu razem z modelkami, więc na większość prac dojeżdżam sama. Akurat teraz w tym tygodniu tak się złożyło, że mam już w sumie 3. dzień castingowy. W tym tygodniu mam wyjątkowo mało pracy, w zeszłym tygodniu pracowałam codziennie. Natomiast akurat w tym tygodniu wykorzystuję to, że mam kierowcę, ale to nie jest tak, że kierowca mnie odbiera spod mojego domu, tylko ja muszę przyjść właśnie w wyznaczone miejsce, co zobaczyliście na początku tego filmiku i stamtąd właśnie zaczynamy castingową przygodę. Więc tak to wygląda. Modelki zazwyczaj dostają między 50 a 60% od swojego wynagrodzenia. To znaczy, że jeżeli praca była za $500, no to dostaje ona między 250 a $300. I powiem Wam, że 500 do $700 to jest taka stawka standardowa dla lepszych agencji, jeżeli chodzi o pracę pojedynczą, pracę e-com, czyli taką do internetowego, na przykład jakiegoś sklepu czy butiku. To jest taka stawka, powiedzmy, podstawowa. Natomiast wracając jeszcze do tego mieszkania, które Wam powiedziałam, że za chwilkę Wam o tym opowiem, to sprawa wygląda tak, że agencja, zapraszając modelkę, zapewnia jej również mieszkanie. Natomiast to nie jest jakieś mieszkanie, powiedzmy, samemu gdzieś tam, tylko to jest mieszkanie agencyjne. Mieszka tam zazwyczaj 6 osób, czasami 8, czasami nawet słyszałam, że i 12 w jakimś takim dużym mieszkaniu. Natomiast każda osoba musi za to mieszkanie zapłacić. Jest to między 600, 700, nawet $800 miesięcznie. To jest dla mnie po prostu cena kosmos. Zważając na fakt, że mieszkania w Stambule można znaleźć już od $500 za całe mieszkanie. No ja mieszkam z Rafałem oczywiście i my płacimy za swoje mieszkanie, natomiast modelki, mimo że mieszkają na przykład w 6-7 osób, każda z nich musi zapłacić $600. Natomiast to nie jest tak, że musi za nie wyłożyć, tylko po prostu z każdej pracy dostaje, powiedzmy, albo 50, albo 60% i z tych 50-60% musi jeszcze oddać swój dług. Czyli zobaczcie, ile taka agencja modelingowa zarabia. No, daje do myślenia, naprawdę. Jesteśmy na ostatnim dzisiejszym castingu, który będzie do strojów kąpielowych. Skończyliśmy już castingi i teraz agencja nas zabiera na obiad do takiej lokalnej restauracji. Zdjęłam obcas i teraz jestem taka niziutka. No, powiem Wam, że kolejka się zrobiła niezła. Zobaczcie mi modeli. I teraz wszyscy tu przychodzą. Ja sobie zamówiłam piwo ziemniaczane, zupkę z soczewicy i tu jest kurczak ze szpinakiem i serem. No i po castingach wracam teraz do domu, gdzie czeka na mnie Rafał i Mini. Chwilka odpoczynku, jeszcze mam ochotę napić się kawy, a taką pyszną kawę kupiliśmy. Więc napiję się kawy i później idziemy się przejść. Zobaczcie, kto jest ze mną. Czołem. Idziemy właśnie na Rafała przymiarki, ponieważ dostał pracę do garniturów. Włoskich garniturów. Tak, i stwierdziłam, że pójdę z nim, poczekam, jak on będzie miał przymiarki, a później
pokażemy Wam nieco bardzo fajną dzielnicę, która się nazywa Nishanashi. Teraz jesteśmy na Osman Bay. Jest to taka jedna z głównych tutaj, powiedzmy, dzielnic, najbardziej zatłoczona, jeżeli chodzi o centrum. Jest tu mnóstwo samochodów, no ale ma sobie klimat fajny. Zobaczcie, jaki Rafał jest wysoki przy tych wszystkich ludziach. Może iść przodem i torować drogę i widzieć tam, co jest na samym końcu. Najwyższy ze wszystkich, ma najlepszy punkt obserwacyjny. Jesteśmy teraz na ulicy, która w całości jest garniturami. Istanbul właśnie jest podzielony na takie dzielnice, że tutaj są garnitury, tutaj są buty, tutaj jest elektronika i przynajmniej nie trzeba za daleko chodzić. Wszystko na jednej ulicy. Rafał sobie przymierza garnitury, a ja stwierdziłam, że w tym czasie pójdę sobie zrobić mały shopping. A propos shoppingu, to nie ma teraz lepszego czasu niż właśnie ten, ponieważ lira strasznie spadła i po prostu jest bardzo, bardzo tanio. Zobaczcie, popularne też jest tutaj występowanie kawiarni w sklepie. Można zrobić zakupy, a później wypić kawkę. Vloga. Zapraszam do zostawienia lajków, komentarzy oraz subskrypcji. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!